Cześć, witam Was w 130 vlogu już. Moi drodzy, dzisiaj znowu wrócimy do gazu, ale dzisiaj wymienię jeden odcinek instalacji gazowej. Miał być jeszcze krótszy, wyszedł trochę dłuższy, ale generalnie rzecz biorąc nie była to wymiana od licznika po końcowy, że tak powiem, tylko odcinek od trójnika do kuchni. Tam był wyciek w dwóch miejscach i pierwotnie pani tam powiedziała, żeby wymienić tylko ten krótki odcinek. Zresztą tam chciała, żeby też kawałeczek jej przenieść w inne miejsce. No ale wiecie, jak to bywa, jak się ruszy, to potem czasami się zruszy za bardzo i trzeba jeszcze troszeczkę więcej robić. Nie zawsze tak się zdarza, ale się zdarza. I tutaj właśnie miałem tylko w kuchni mały odcinek odkręcić, przesunąć kawałek rurkę, tam wykręcić ten kawałek, na którym był wyciek, na którym tam gazownia stwierdziła wyciek. Ale jak się okazało, musiałem jeszcze kawałek dalej przeciągnąć, ale z drugiej strony nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Także wymieniłem jeszcze jeden odcinek rury, który musiałem po prostu, bo przy odkręcaniu to się zruszyło i pani powiedziała, żeby już tam pojechać do tego trójnika. Materiał jest z lata, także będziecie, nie zdziwcie się, że ja w samochodzie w krótkim rękawku, okno otwarte, że jest śnieg, a ja tam nie wiadomo gdzie po Hawajach jeżdżę, nie. To jest materiał jeszcze z lata, jak mówiłem, mi się trochę nazbierało tych materiałów i tak mieszam, trochę nowego, trochę starszego, ale materiał to materiał, mam nadzieję, że Was zainteresuje, się spodoba. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Wszystkim bardzo dziękuję za, jak zawsze, komentarze i subskrypcje. No i cóż, do zobaczenia za tydzień. Cześć. No hej, cześć. Moi drodzy, dzisiaj mamy robótkę, można powiedzieć, małą, to znaczy nie wiem, tak domyślam się, że małą z tego względu, że standardowo jest na telefon, a chodzi, tutaj pani zadzwoniła, żeby jej wymienić część instalacji gazowej w kuchni. Chodzi o instalację, która dochodzi do kuchenki gazowej. Tam była gazownia, podobno stwierdzili jakieś nieprawidłowości i powiedzieli jej, że ma, nie wiem, tam tydzień czy kilka dni na wymianę tej instalacji. Chodzi o tą część kuchenną, bo w przeciwnym przypadku zdejmą jej licznik i to będą już tam większe potem koszta, procedury i tak dalej, to jest normalne. No i pani do mnie zadzwoniła, czy mógłbym przyjechać to zrobić jak najszybciej. W sumie Zbyszek ma miękkie serce, ma okienko w pracy, także jedzie. jedzie właśnie wymieniać tą część instalacji i tam właśnie jedziemy i dzisiaj to będziemy robić. Bo zazwyczaj widzieliście, jak wymieniałem całą instalację gazową od podstaw. Tutaj tylko właśnie tą część kuchenną. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie, co tam będzie można w ogóle zrobić. No ale skoro z gazowni powiedzieli, że jest do wymiany tylko ta część kuchenna, a do reszty nie mają zastrzeżeń, to widocznie tak jest. Kobitka też tak po głosie, starsza osoba pewnie też tam na pieniądzach nie śpi, podejrzewam, nie wiem. Nie będę przecież też naciągał na wymianę całej instalacji. Jak tam zalecili część kuchenną wymienić, to
część kuchenną wymienię. No, prościej jest całą instalację wymienić i no, ale no nie będę przecież tam kobiety naciągał na koszta. Postaram się to zrobić, że tak powiem, jak najmniej uciążliwie dla tej kobiety. Jak najmniej uciążliwie finansowo dla tej kobiety. No jak wyjdzie, zobaczymy. Przejedziemy na miejsce, zrobimy oględziny i jak da radę, to od razu to zrobię dzisiaj, tak żeby już mogła spać spokojnie. Tam, oczywiście potem protokół do gazowni zaniesie, że zrobione i ok. Także co, do zobaczenia na miejscu. No i tutaj, moi drodzy, musimy rozebrać tą starą rurę. Tutaj no już rzadko spotykane, bardzo rzadko spotykane mocowania takie na zacisk, można powiedzieć. Pierścienie zaciskowe, także tutaj trzeba śrubokręcikiem lub duptkiem podkuć i odgiąć i rura cała odchodzi. No to jeszcze mocno socjalistyczne rozwiązania, bo te rury naprawdę wiekowe i powiem Wam, że no szczerze mówiąc zdziwiłem się, że tutaj gdzieś gazownia znalazła wyciek, bo naprawdę były bardzo solidnie skręcone. Te rury tutaj się dość napociłem, żeby je wykręcić i to no tutaj taki uczciwy klucz wziąłem i powiem Wam, że no ciężko było rozkręcić, no ale w sumie gdzieś mogło wyciekać, ten gaz wyciekać, nawet nie wiem gdzie, nie pytałem, tylko z gazowni powiedzieli, że gdzieś tu wyciek był na odcinku kuchennym, to czyli podejrzewam albo tutaj, gdzie wykręcam, albo przy kolanku. Także tutaj no zacząłem od zaworu, w sumie no nie musiałem, ale no jakoś musiałem to ruszyć wszystko, powiem Wam, że naprawdę cholernie ciężko było, no nie pomyślałem, bo mogłem w sumie, żebym wiedział, że mi się tam zruszy dalej, to bym po prostu wyciął tą rurę na odcinku i się z tym nie bawił. No ale miałem pierwotnie tylko ten tutaj odcinek kuchenny, te kolanko wykręcić, a tą rurę, która idzie tutaj poziomo do łazienki, miała być zostawiona, bo wyciek gdzieś tutaj był. Czyli miałem zdemontować tą rurę pionową i kolanko i zresztą tutaj pani sobie zażyczyła, żeby rurę podciągnąć do rogu i w dół, bo kuchenka będzie przestawiona. Tutaj stała na tej właśnie ścianie graniczącej z przedpokojem. No i tutaj jak widzicie, no dość mocno to wszystko siedzi i z tym kluczem tu naprawdę zazwyczaj z tym kluczem tutaj nie ma problemów z odkręceniem, no ale tutaj powiem Wam, że no, było dość ciężko. No ale jak zawsze mówię, no nie ma takiej rury, której nie można odkręcić. No i tutaj też w tym przypadku podobnie. Jak widzicie, już ta pionowa mi się zaczęła też ruszać. Także tutaj po konsultacjach ustaliliśmy, że wymienię cały odcinek. To zresztą za chwilę zobaczycie. No ale tutaj już, jak widzicie, puściło 12 warstw farby. Zaczęło pękać. No ale ta rura już puściła, także jak już rura puści, to już dalej pójdzie, ale najgorzej czasami jest właśnie ruszyć taką rurę. I tutaj pionowa rura szła 3/4, potem tu widzicie redukcja była obspawana, być może też na spawie, rzadko się zdarza, bo rzadko, ale się czasami zdarza, że też puszcza, bo jest redukcja właśnie z 3/4 na 1/2 i tu już było wspawane. No ale tą pionową rurę już
zdobyliśmy. Także jest już jeden mały sukces. No i tutaj podobny uchwyt, zacisk. Jak widzicie, kilka warstw farb tutaj jest, no dość grubo tej farby było. I teraz tą rurę też tutaj, bo ona się cała okręciła, a z doświadczenia wiem, że jak się już raz zruszy rurę, to i tak ona już potem może nie trzymać. Zresztą lepiej cały odcinek wymienić, jak tak sztukować. No i tutaj wykręcam tą rurę. Ona jest, stąd wychodzi i tam za ścianą jest łazienka i tam do trójnika była wkręcona, także no, ten cały odcinek tutaj próbuję wykręcić. Tutaj no już też poszło dużo łatwiej niż w przypadku tej pionowej. W sumie nie pomyślałem, bo żebym wiedział, że się ruszy, to bym uciął tu przy trójniku i potem wykręcał tą poziomą, no ale jest jak jest. Nie zawsze wszystko idzie po myśli, tak by się chciało. Ale tutaj też puściła, także wykręcam ją, ale jej jeszcze nie będę wyciągał, bo sobie obetnę przy ścianie, co zaraz zobaczycie, i zostawię jako przelotówkę, bo to już mówiłem wam, że no, miedziane prześciane musi mieć stalową przelotówkę. No i tutaj rura już jest odkręcona, jest luźna, teraz mogę ją wyciąć i zostawić właśnie, bo tak jakbym ciągnął, być może tam bym gdzieś jeszcze bardziej ścianę uszkodził, także tu przy samej ścianie ucinam i przelotówkę zostawiam i ściana jest, no, można powiedzieć, nienaruszona. No tutaj mamy, teraz przejdziemy do łazienki. Tutaj jak widzicie jest z tego trójnika już wykręcona, także tylko ją tutaj wyciąć. Tak, wiem, używam flexa bez osłony, no nie powinno tak być, ale no, jest po prostu wygodniej, choć nie można powiedzieć, że bezpieczniej. No, tutaj sobie rurę obracam, bo tarcza już no, nie jest cała, duża, to końcówka tarczy. I tu znowu moje lenistwo się odezwało, nie chciało mi się zejść do samochodu po nową tarczę, także sobie obracałem, ale na 2 cięcia no, na pewno jeszcze tam starczy spokojnie. No i rurę mamy odzyskaną, przelotówka w ścianie zostaje. Teraz tak, musimy założyć tam redukcję, bo tam rura szła 3/4, tak mówiłem. No a będziemy w miedzi 15, a gwint na 15 jest na pół cala, czyli redukcję zakładamy 3/4 na 1/2. Tak, tą redukcję oczywiście tutaj w trójnik wkręcamy.
też mosiężny trójnik miedziany. Tutaj rury szły jeszcze czarne bodajże, no ale tutaj już tą redukcję mosiężną wkręcę. No także redukcję mamy założoną. Teraz odbierze rurę. Nie wiem jak to było wcześniej robione, że cała rura była przełożona, może było więcej wywalone jak robili. No tutaj mi nie wejdzie cała rura tak bym chciał, będę musiał łączyć ją. Także zaznaczam miejsce cięcia. No i tniemy. Powiem Wam, że to urządzonko do cięcia jest po prostu rewelacyjne, no uwielbiam je. No tutaj nawet jak jest mało miejsca, można sam ten nóż, mechanizm wyciągnąć i nawet przy samej ścianie wtedy już tylko bez grzechotki obcinać. Tutaj z drugiej strony też kawałeczek obcinam, bo tu jest fabryczne cięcie z zadziorami, a ten obcinak on od razu ładnie frezuje, także zawsze z drugiej strony te fabryczne cięcie też odcinam, żeby potem gdzieś zadzior uszczelki nie uszkodził czy nie zerwał. No i teraz przykładam rurę. I teraz jak widzicie łączkę tutaj pół cala i z drugiej strony już jest na praskę, na 15. Ten gwint oczywiście uszczelniam i praska i lecimy. Teraz tak, tutaj sobie przykładam, czy pasuje wszystko i tutaj od razu zacisnę, bo tam no, było bardzo ciasno przy samej ścianie, mogła mi szczęka nie podejść, także sobie tutaj to od razu na rurze zacisnę i potem z całą rurą będę wkręcał. No, mamy zaprasowane i teraz to wkręcimy z całości. Tutaj jak widzicie, no klucz nawet no, do ściany dochodzi, także no tutaj było bardzo mało miejsca i no, żeby chciał to wkręcić i potem zaprasować przy ścianie, no to by trzeba było po prostu wykuwać w ścianie, żeby tam szczęka weszła. A tak razem z rurą przykręcam i jest tutaj odcinek łazienkowy mamy zrobiony i teraz właśnie tak jak mówiłem wcześniej, no ja rury tylko sztangę kupiłem, tam miałem swoje, bo miał być krótszy odcinek, także tutaj no troszkę łączeń więcej będzie, bo miałem takie odcinki krótkie, no, ale to tak poza estetyką no w niczym nie przeszkadza. Także tutaj mówkę z dwóch stron zaciskam. No jak widzicie tutaj kawałeczek zabrakło i tutaj też będę musiał niestety połączyć, ale poinformowałem, powiedziałem, tam klienci nie widzieli problemu, może śmiało może być, także, bo tak jakby miał dłuższy odcinek rury, to po prostu do samej ściany, do rogu ją dociągnął, no ale no nie liczyłem się z tym, że aż tyle rury jeszcze dodatkowo pójdzie. Po prostu wykorzystałem to, co miałem w zapasie.
No i tutaj sobie zaznaczam miejsce cięcia. No to nadmiar mamy obcięty, teraz możemy zaprasować. Czyli kolanko, to co jest najniewygodniej, że tak powiem, przy ścianie, to jak jest możliwość, to się od razu zaprasowuje. No i teraz zakładam mi ten odcinek z kolankiem, zaprasuję, potem pozostanie jeszcze tylko w dół polecić. No tutaj trzeba właśnie pilnować, uważać, żeby przy z drugiej strony, jak będziemy zaprasowywać, żeby to kolanko się gdzieś nie przestawiło, bo jak się już zaprasuje, to już nie ma możliwości korekty. No i to już mamy zrobione. Teraz muszę przygotować sobie właśnie połączenie do zaworu. Zawór oczywiście nowy, tamten rzekomo miał kilka lat, ale nie mam w zwyczaju starych zaworów na nową instalację zakładać. No i tutaj sobie morsem kontruję, łapię i tą kształtkę po prostu dokręcę do zaworu. No i tutaj zawsze trzeba pamiętać, żeby to solidnie dokręcić. I z drugiej strony też oczywiście tutaj uszczelnię, bo za zaworem rurka pójdzie w dół, bo tu chodzi o to, żeby zawór był dostępny, nie był za kuchenką czy w ciężko dostępnym miejscu, bo powinien być właśnie w łatwo dostępnym miejscu zawór. I tutaj, jak widzicie, z jednej strony był gwint wewnątrz, z drugiej gwint zewnątrz, jak jest na zaworze, tak, czyli odwrotnie, i skręcamy, żeby potem te rurki połączyć. Mamy zrobione, teraz tutaj możemy zaprasować. Jeszcze mała przymiarka, w sumie także zawór nad kuchenką, tak powinien być.
teraz będziemy mogli to zaprasować przy tym kolanku i potem zostanie jeszcze tylko dolny odcinek. I tutaj też trzeba już ustawić tak, jak powinno być, bo później nie za bardzo jest możliwość korekty, jak się już zaprasuje. Tu jest tyle dobrze, że tu kolanka jest przy samej ścianie, ale rurkę delikatnie można odgiąć, tak żeby weszło. No i oczywiście uchwyt, bo rura tak nie może wisieć, to bez dwóch zdań. I tutaj zaznaczam punkt wiercenia. No i wiercimy. No, ściana też nie była zbyt gruba. Też tam musiałem uważać, żeby nie wpaść do przedpokoju z wiertłem. No, koszulka, czy tam kołeczek i wkręcamy łuk. Większość tych uchwytów ma właśnie tam podejście na klucz, że kluczem można ładnie dokręcić. A jak nie ma na klucz, to się w środek śrubokręt wkłada i się śrubokrętem obraca właśnie tej obejmu. No i teraz tutaj możemy już przykręcić na sztywno. Teraz jeszcze tutaj jeden uchwyt, ale tutaj najpierw zaznaczę, jeszcze nie będę przykręcał, bo jeszcze muszę ten dolny odcinek rury zrobić, tego przyłącza do kuchenki, także na razie sobie tylko zaznaczam punkt wiercenia i to zostawiam. Bo ten uchwyt to już na samym końcu zamontuję. Teraz tak, tutaj muszę sobie odmierzyć, żeby rurka wychodziła pod kuchenkę, żeby tam też nie kolidowało, żeby nie wyszło na równo z wysokością kuchenki, także tutaj sobie muszę zaznaczyć długość rurki, jaką muszę dociąć, no i wysokość kuchenki, żeby wchodziło ładnie pod kuchenkę i nie kolidowało z kuchenką. Tutaj mierzę wysokość kuchenki. I teraz sobie właśnie dotnę rurkę, jaka mi potrzebna. Tutaj przystawiam kolanko, żeby miejsce cięcia zaznaczyć. No i obcinamy.
Jeszcze na sucho przymiarka. Jakieś podejrzane kolanko miałem, to wolałem dać jakieś pewniejsze. No i teraz przy zaworze zaprasować, potem na kolanku i zostanie tylko mały odcinek właśnie z zakończeniem na wąż. I tutaj też trzeba już kolanko dobrze ustawić, bo później już tego nie poprawimy. Także jak się nam przestawi, to trzeba by było ciąć, sztukować albo inną rurkę dawać. Także tutaj na to trzeba zwracać uwagę, żeby to w odpowiedniej pozycji zaprasować. No i teraz ten ostatni odcinek, tak żeby wychodził za kuchenką. I tutaj ten nadmiar to odcinam właśnie od strony cięcia fabrycznego, także od razu mam z dwóch stron już ładnie dociętą rurkę. No i teraz właśnie jak widzicie kształtkę, tylko też tutaj mi się wydała zbyt luźno mi weszła i nieraz jest tak, że rzadko się zdarza, ale się zdarzy bez uszczelki, to same zaprasowanie, na nic się zda. Te uszczelki do tych kształtek gazowych są żółte, się często zlewają, ale tutaj nieraz dobrze sprawdzić, poprawić, niż potem zaprasować bez i wychodzą niespodzianki. To mamy zaprasowane, jeszcze na kolanku zaprasować i można powiedzieć, że instalację jako taką mamy zrobioną. No teraz właśnie można zamontować uchwyt, przykręcić tą rurę, tak żeby już było na sztywno wszystko. No i w przypadku jak w przypadku pierwszej, kluczykiem dokręcać, bo te akurat uchwyty dość ciasno w ten kołek, w tą koszulkę wchodziły, także tutaj trzeba było użyć kluczyka, żeby to dociągnąć. Teraz już na sztywno przykręcamy tą rurę. Mam pewność, że ona nam nie będzie latać na boki czy góra-dół. Zresztą najlepiej właśnie uchwyt przy samym zaworze, gdzieś blisko zaworu, bo zawór może nie za często, ale jest używany, także żeby przy zaworze to było w miarę sztywne wszystko. No i tutaj mamy już gotowe, teraz kuchenkę.
W przypadku tej kuchenki rzadko się zdarza, ale się zdarzają właśnie kuchenki, że jest możliwość podłączenia z jednej lub z drugiej strony. Tutaj będziemy przykręcać z drugiej strony, nie z tej co było, czyli to musimy wszystko, te stare podłączenie zdemontować. Jak widzicie, jeszcze kształtki ocynkowe były. I tam z drugiej strony, zwróćcie uwagę, jest korek na rurce wylotowej. I ten korek będziemy musieli zdjąć i przełożyć właśnie tutaj, gdzie demontowaliśmy te podłączenia. Co prawda ten korek ma tam w środku uszczelkę, no ale ja tym uszczelką tak powiem Wam szczerze średnio wierzę, także zawsze wolę jeszcze dodatkowo nawinąć gwint, żeby było pewniejsze. Też był dość mocno wkręcony, także klucz mi zeskakiwał, ale niezawodny Szwed, no, wykręci wszystko. Jak widzicie, ma taką uszczelkę na dnie, ale no ta uszczelka jest jaka jest, także wolałem tam owinąć gwint, uszczelka swoją drogą. Powiem Wam, że ta śruba też, nakrętka, ten korek był taki no trochę nietypowy wymiar i klucz no tak średnio pasował. Już tu przymierzałem różne klucze i jak nie za mały, to za duży. Nie wiem, czy to źle odlane było, czy co, ale no się udało, dokręciłem. Teraz z drugiej strony wkręcę kolanko, też takie specjalne właśnie przystosowane do instalacji gazowych, do kuchenek, do płyt gazowych. Jest też miedziane, tak wzmocnione, także no jest i ma gruby zakończenie gwintu grube, także idealnie do właśnie węża przyłączeniowego pasuje. No. Teraz pozostanie nam tylko właśnie przykręcenie węża i podłączenie kuchenki. Wąż tutaj sobie pani zażyczyła dłuższy, bo mówi, że w przyszłości może będzie przestawiać kuchenkę czy coś, żeby jej tam był zapas tego węża, także wąż, zresztą węże powinny być zawsze trochę dłuższe, nie powinny być naciągnięte, czy tam no, zbyt krótkie, zawsze powinien być jakiś tam zapas. No i wąż zawsze dokręcamy do oporu, ale nie na siłę tak fest, bo po prostu łatwo można ściąć uszczelkę. No trzeba to robić z wyczuciem. No i teraz właśnie tutaj do zakończenia, które przygotowałem drugą stronę węża i w sumie jest cała instalacja podłączona.
No i sobie dobrze wąż przytrzymać, żeby nam się nie okręcał, żeby się nie skręcił. No i teraz ustawiamy kuchenkę tam. Obok kuchenki będą szafki, także ten wąż nawet jak tutaj z boku wychodzi, to nie przeszkadza, bo i tak będzie za szafkami. Tak to mniej więcej wyglądało na dzień dzisiejszy. W sumie po robocie. I tak, tu jest po robocie. No, nie obyło się bez niespodzianek. Miałem wymienić tylko odcinek kuchenny, a w sumie musiałem pociągnąć aż od łazienki. No ale powiem wam, no wcale się generalnie rzecz biorąc nie zdziwiłem, bo przy starej instalacji często tak jest, że próbuje się odkręcić jedno, puszcza drugie, a tutaj nawet bezpieczniej, powiem wam, bo tutaj część rur było redukcja spawana, a część było skręcane, także całość od trójnika w łazience, jak widzieliście, puściłem do kuchni nową rurę, nową instalację. Troszkę tam dodatkowej pracy było, no i dobrze, że miałem jeszcze więcej rury, bo w sumie wziąłem sztangę, czyli 2,5 metra, no ale jeszcze tam dodatkowo około 2 metrów poszło. No ale dobrze, właśnie ja zawsze staram się wozić ze sobą chociaż jakieś tam części, coś, żeby no, w razie niespodzianek nie być zaskoczony. No także generalnie jest spuszczone, tam posprawdzałem oczywiście, protokół wystawiłem. No i tyle, no poszło w sumie jak na tą robotę powiem wam, że poszło dość gładko. Mimo tej niespodzianki, która tam była, że tak powiem, ale to mała niespodzianka, także nic jakiegoś uciążliwego. Także pani ma cały odcinek rury wymieniony, przeniesione, bo tutaj miała przy drzwiach zawór, faktycznie był praktycznie przy samej kuchence. Teraz tam jest w odpowiedniej wysokości. No i tam przystawiłem tą kuchenkę, bo tam jeszcze jakieś meble tam będzie, tam sąsiad jej dorabiał, przerabiał, nie wiem, także ogółem wszystko jest ok. No i chyba na dzisiaj starczy, bo to w sumie sobota, no, taka nieprzewidziana robota, ale zrymowałem teraz. Także dzięki i co, do zobaczenia przy następnych robotach.